Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do miejscowości Berlin. Berlin w stanie Nevada. My się właśnie pakujemy. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na chwilę po środku, jak widzicie, niczego. Aż wydawało mi się, że coś pochodzi po drodze przez ostatnie 5 mil co najmniej. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tysiące, jak nie miliony. Inwazja. Chciałem się zatrzymać. Nie tylko dla tych widoków. Ale zauważyliśmy, że mimo że jest pustynia, dookoła praktycznie nic, są tu też krowy. Niestety jedna też zdechła i trochę napęczniała. Okej, ostatni kawałek drogi przed nami. Będzie wyboiście. Continue on Berlin Road for 2 miles. 2 mile. I mam nadzieję, że to widać. Spotkaliśmy grzechotnika. Ja znalazłem. Ty znalazłeś? Ty znalazłeś. Lepiej nie wychodzić. No może nie, oczywiście trzeba będzie, trzeba będzie zapłacić. Hi. Just coming up for the day? Yep. Alrighty, Nevada resident or out of state? Excuse me? Nevada resident or out of state? Nevada. Alright, $5, please. Can I pay? We just Cash? take cash or check. Do we have cash? A i słuchajcie, taka uwaga dla odwiedzających. Okazuje się, że można tutaj wjechać tylko jak się płaci cashem. Natomiast my cashu nie mieliśmy, ale rozwiązaliśmy szybko tą sytuację. Pan nam dał kopertę. Powiedział, że jak wrócimy do domu, po prostu żeśmy zasadzili $5 i wysłali im pieniądze. Także sprawa załatwiona. Teraz sobie pochodzimy tutaj, pozwiedzamy.
czyli wydobywano tutaj i złoto, i srebro. I tu mamy zdjęcie jeszcze z 1910 roku. Z tego co pamiętam, to miasto powstało około 1890 roku, a w 1911 było już całkowicie opuszczone. Czyli niecałe 21 lat. Ok, idziemy dalej. Nevada jest też, nie tylko Nevada, ale zachodnie Stany jest też stanem, gdzie dużo Amerykanów jeździ sobie właśnie na takich side by side. Jeżdżą sobie, zwiedzają. Bardzo fajny styl życia. No, zobaczmy dalej, co tu się dzieje. Mamy kolejnych zwiedzających. I mamy jakieś stare auto. Zobaczmy, co to jest. Schowane za drutem kolczastym. Co to za samochód? Niestety nie ma żadnej tabliczki. Nie ma znaczka. Może tak będzie lepiej widać. Kabina drewniana. Kierownica też drewniana. Ciekawie. Okej. I mamy kolejny budynek. Albo raczej pozostałości po nim. Co to jest? Machine shop. Oj. Jeszcze jakaś maszyna. Ale widoki są nieziemskie. Tu jeszcze jakaś dobudówka. Aż po tym grzechotniku patrzę pod nogi. Nie chciałem być ukąszony z dala od szpitala. Ma niewielkie życie niewielkie szanse na przeżycie. O, czyli taki amerykański skansen. Jakieś śmieci. I idziemy dalej. I tu mamy kolejny domek, zaraz zobaczymy co to jest. O, jest i Słowojka. Tadam. O, stare rejestracje. Oregon, Nevada. Co my tu mamy? Reszta znów nie, są i Hawaje. No to ciekawe. Kalifornia.
I Nevada. Co my tu mamy? A, Stage Station. Keep out. A tutaj co to? Słoiczek z ogonkami grzechotników. Znowu jakieś pozostałości. Ale przestrzeń. No dobra, zobaczmy co tutaj jest w tym domku. Coś widać? A, tu jakiś piec. Czyli pewnie tutaj przetapiano rudę. Niestety wejść nie można. I niewiele w środku widać. Jeszcze chciałem Wam pokazać mapę Berlin-Ichthyosaur State Park. No właśnie, Ichthyosaur, mam nadzieję, że dobrze wymawiam tą nazwę. Jesteśmy tutaj głównie z tego powodu. Ichthyosaur, czyli szkielet tego stworzenia, które żyło bodajże 250 milionów lat temu. Jest to stworzenie, było to stworzenie morskie. I według naukowców tutaj na terenie Nevady 250 milionów lat temu był Wielki Ocean. Słuchajcie, tu jest tabliczka z napisem Company Store. Teraz pytanie, czy to te 3 pozostałe belki, czy to jest ten domek tam dalej. No, idziemy dalej, zobaczmy co jest tutaj. Cóż to za domek? Jest tabliczka, zobaczymy. A, czyli po prostu dom. Jest teczka. Czyli tutaj w takich warunkach mieszkano. Idziemy zobaczyć drugi domek. Zobaczmy, czy będzie widać coś przez okno. Słabo. No i kolejna chałupa. Co to jest? Watson's House. A, czyli store manager, który tu mieszkał ze swoją córką Mrs. Reston i wnuczką Zoe. Ciekawe. Fajna kuchenka. Kurczę, to jest chyba gazowa. Ma kurki. Nieźle. No dobra, to ja trochę zamieszałem. Okazuje się, że
Ten cały Chiozar nie jest w tym miejscu, ale kawałek dalej. I prawdopodobnie tutaj za chwilę pod daszkiem jest mapa. Zobaczymy, jak daleko trzeba tam jechać. No i kolejna ciekawostka. Można sobie zabrać taki przewodnik. Berlin State Park. No i oczywiście nakłamałem. Jesteśmy tu, a do tej skamieliny, czy do tego szkieletu musimy przejechać tą drogą. Tutaj i tu. No to jedziemy. No i okazuje się, że pojechaliśmy złą drogą, wjechaliśmy na kemping. W ogóle też jest bardzo ciekawe, że tu można kempować. Są dostępne toalety, jest prysznic. Po co prysznic? Super sprawa. Po co prysznic? Żeby się umyć. Ale... Aha. Ludzie przyjeżdżają tu kempować takimi autobusikami między innymi. To jest kamper. To jest kamper, zgadza się. No i w końcu dojeżdżamy. Ostatnia prosta. W końcu dojechaliśmy na miejsce. I tak wyglądał ten stwór, którego szkielet tutaj odnaleziono. Dobra, wchodzimy do środka. Zobaczmy, co tam jest ciekawego. So we have 7 and 9 ichthyosaurs in the quarry. You're looking at the quarry. This is how we predict that they're all laying here. There's a brief description right here. Then each one of them is actually broken down in with the letter in the book. So you want to start here at the stairwell and then walk counterclockwise. And just make sure I get these back when you guys are done, okay? Sure. Yeah, that's good. That's good. Thank you. You're welcome. There's way back here. You guys together? No, with them, just the four of us. Gotcha.
Zobaczcie, jak one leżą. Aleks, idziesz zobaczyć? To opowiedz, jak one leżą. Nie, nie powiem, bo nie mam pojęcia. Tak jak na zdjęciu. Zobaczcie litery. I widzicie tam? A, B, C. To jest ten. Widzicie go? Tam W jest. życiu bym na to nie wpadł, że to skamielina. Czegoś takiego. No dobra, tutaj powiedzmy, że coś widać. Jeszcze mam wystawkę kamieni i minerałów, które występują tutaj w okolicy. Jest też flora. I co tu dalej? Zobaczcie, jak długo jechaliśmy na tą Nevadę. Widzicie tą całą Nevadę? No nie? Widzicie Nevadę? My jesteśmy tu Carson City. My przyszliśmy tutaj, tylko jechaliśmy 3 godziny. Ja zobaczcie, jak długo jest nami. A też jeden jechać na końcu wody. I jeszcze skamieliny. Coś takiego istnieje? I więcej skamielin. Samochód, dzieciaki. A, D, E, L, A, L, Trochę się zakurzył. E. No i to było na tyle z parku. Będziemy powoli wracać. Przed nami około 3 godziny drogi. A zobaczymy, może znowu coś ciekawego będzie po drodze. Lecimy drogę powrotną. A jeszcze kilka widoczków z Nevady. Przy okazji pokażę Wam, po czym poznać, że jesteście w Ameryce. Oprócz tych wspaniałych widoków. Ktoś sobie tutaj chyba postrzelał, co? Lecimy dalej. Kolejne widoki. A chciałem Wam pokazać, nie wiem, czy to będzie widać na tym filmie, czy kamera to odda, ale ta pustynia jest tutaj po prostu w czerwonych kwiatach cała. I jeszcze jedna ciekawostka. Po środku niczego. Tam gdzieś w oddali jakieś domy. Spróbuję przybliżyć. Chciałem się zatrzymać jeszcze raz, żeby Wam to pokazać. Zobaczcie, co tu się dzieje, jak ja zaczynam iść.
Po prostu jakaś jedna wielka wędrówka lodów. Spróbuję to pokazać jeszcze lepiej. Gdzie one wszystkie idą? O Boże. Ja nie wiem co to jest. Jeden gatunek się podobno co 7 lat. Siema. A drugi. Już cała pustynia w tych... To są chyba cykady, nie jestem pewien. I tak sobie idą. No. No jak się spojrzy tak z boku, one idą wszystkie w jednym kierunku. Są tu miliony. Niesamowity widok. Dobra, jeszcze jedno ostatnie ujęcie tej wędrówki lodów. Niesamowity widok. I jeszcze przejdziemy przez tą ścieżkę. Uciekają? No a słuchajcie, po drodze jeszcze zauważyłem ciekawą rzecz. Jesteśmy jakieś 30 minut od Fallon i jest tu coś takiego, co się nazywa Sand Mountain Recreation Area, więc właśnie takimi samochodikami sobie tutaj Amerykanie przyjeżdżają. Słuchajcie, jeżdżą nie tylko po pustyni, ale też właśnie po tej górze piachu. Mega. Nie wiem, czy to widać. Spróbuję przybliżyć. Tam jest kemping, można sobie przenocować. Super. Lecimy dalej. My dopiero dojechaliśmy do domu. Jest godzina 21. Dziękuję serdecznie za oglądanie, a jeśli Wam się podobało, zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie, żeby się kanał rozwijał, subskrybujcie kanał. Dzięki, do zobaczenia.